Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was 6 propozycji na przepyszne, zdrowe i banalne do zrobienia lunchboxy. Idealnie nadają się na wynos, bo świetnie smakują na zimno. Zrobienie tych lunchboxów to dosłownie kilka minut. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza pod filmem. Dzisiejszą pierwszą propozycją będą rolatki z pełnoziarnistej tortilli podane z warzywami. I tutaj zaczynam od pokrojenia warzyw, czyli paprykę oraz ogórka kroję w paski, natomiast szczypiorek siekam. Placek tortilli smaruję serkiem śmietankowym. Jak możecie zauważyć, ja wybrałam tutaj tortillę pełnoziarnistą. Na to układam sałatę. Im więcej warzyw, tym lepiej, więc sobie nie żałujcie sałaty. Do tego wędlina z piersi kurczaka oraz pokrojone wcześniej warzywa. Dodaję również odsączoną z zalewy kukurydzę konserwową. Ona świetnie pasuje smakiem do tej tortilli. Taką gotową tortillę zwijam w rulon, a następnie kroję w rolatki. Gotowe rolatki układam w pudełku, czyli w lunchboxie. Do tego dodaję również troszkę pokrojonych wcześniej świeżych warzyw, aby było coś do pochrupania. I lunchbox jest gotowy, jego zrobienie zajęło mi dosłownie 3 minuty, więc jest to idealna opcja dla osób, które nie mają czasu. Drugą propozycją w dzisiejszym filmie będzie makaron. Jest on banalny do zrobienia, a przy tym jest to jeden z moich ulubionych makaronów. Zaczynam tutaj od ugotowania makaronu, u mnie jest to pełnoziarniste penne. Gdy makaron się gotuje, to kroję składniki, czyli tutaj zaczynam od pokrojenia pomidorków koktajlowych, a następnie kroję mozzarellę. Jeśli chodzi o mozzarellę, to ja w tym makaronie zawsze wybieram mozzarellę lekką. Powiem szczerze, że nie czuję totalnie różnicy właśnie w tym przepisie, jeśli chodzi o mozzarellę lekką, a mozzarellę zwykłą. Do miski dodaję ugotowany makaron, a następnie pesto zielone. Jeśli chodzi o to pesto zielone, to bardzo je polecam. Ono na pierwszym miejscu w składzie ma oliwę z oliwek, a jak wiadomo, oliwa to jeden z najzdrowszych tłuszczów i powinniśmy pamiętać o niej w swojej diecie. To pesto akurat jest z Lidla i leży na lodówkach, mniej więcej tam, gdzie hummus. Makaron i pesto mieszam. Do tego dodaję również pomidorki koktajlowe oraz mozzarellę, ale nie dodaję wszystkiego, zostawiam sobie kilka, aby przyozdobić górę lunchboxa. Do tego dodaję szczyptę soli oraz pieprz i całość bardzo dokładnie mieszam. Gotowy makaron przekładam do pudełka. Następnie dodaję również rukolę. Jeśli chodzi o rukolę, to ona świetnie pasuje właśnie do tego przepisu. No i tak jak mówiłam wcześniej, dodaję kilka jeszcze pomidorków, kawałek mozzarelli i całość sypię parmezanem. Kolejny lunchbox gotowy, zrobiony w dosłownie 3 minuty. No wiadomo, że makaron musi troszkę dłużej się ugotować, ale nie trzeba go pilnować, także chodzi mi tutaj tylko o czas przygotowania. Kolejną propozycją będzie również makaron, a tak właściwie taka sałatka makaronowa, tylko tym razem w wersji mięsnej. Tutaj również zaczynam od pokrojenia składników, czyli najpierw kroję paprykę, a następnie kroję pomidory suszone. Jeśli chodzi o takie pomidory, to ja zawsze najpierw odsączam je z nadmiaru oleju. W tym przepisie genialnie smakuje wędzony filet z piersi kurczaka, także tutaj nie może go zabraknąć. Moim zdaniem w tej sałatce on się sprawdza troszkę lepiej niż zwykły, na przykład upieczony czy usmażony kurczak. Do miski dodaję ugotowany makaron, u mnie są to pełnoziarniste kokardki, do tego pokrojone wcześniej składniki, a także kukurydza konserwowa, rukola oraz oliwa i u mnie akurat jest to oliwa truflowa. Uwielbiam jej zapach, jej smak, także tutaj w tej sałatce zdecydowanie nie mogło jej zabraknąć, ale oczywiście wy możecie dodać zwykłą oliwę. Do tego standardowo sól oraz pieprz do smaku i całość bardzo dokładnie mieszam. Kolejny lunchbox, jak widać, jest już gotowy, pozostało mi przełożyć całość do pudełka. Górę tej sałatki sypię, jak widać, słonecznikiem. I tak się prezentuje dzisiejsza trzecia propozycja. Jest to również jedna z moich ulubionych sałatek makaronowych, smakuje po prostu świetnie i musicie koniecznie sobie ją zrobić. Przypominam, że moje gotowe jadłospisy czy e-booki z przepisami zgodne z zasadą 80/20, a także innowacyjny przepiśnik znajdziesz na stronie www.80na20.pl.
Oczywiście nie zapominam o osobach, które lubią brać ze sobą lunchboxy na słodko, dlatego kolejna propozycja to będzie super szybka, super prosta owsianka. Do miski dodaję płatki owsiane błyskawiczne, a następnie zalewam je mlekiem. Do tego dodaję taką czubatą łyżeczką erytrytolu oraz skyr mango marakuja. Jest to jeden z moich ulubionych jogurtów. Jest przepyszny. Całość bardzo dokładnie mieszam. Jako że jest to owsianka nocna albo po prostu owsianka kilkugodzinna, to zalecam zrobić sobie ją troszeczkę wcześniej. Taką gotową owsiankę przekładam do pudełka i ja tutaj akurat zostawiłam ją na całą noc w lodówce, bo ona świetnie się nadaje właśnie do tego, żeby zrobić ją dzień wcześniej. Natomiast jeśli chcecie ją zrobić rano i zabrać do pracy, to również nie ma problemu, bo ona będzie gotowa po kilku godzinach. Następnie kroję banana. W tej owsiance akurat będą podprażone płatki migdałów. Oczywiście jeśli nie macie na to czasu albo ochoty, to możecie po prostu dodać najzwyklejsze orzechy. Ja natomiast twierdzę, że podprażone migdały smakują genialnie, a szczególnie właśnie w tym przepisie. Tutaj jak widać owsianka jest już po całej nocy w lodówce. Układam banana. Następnie dodaję dosłownie 20 gramów borówek. To jest opcjonalne, ale moim zdaniem super tutaj pasują. Mogą to być również inne owoce typu truskawki albo przykładowo maliny. Do tego dodaję podprażone wcześniej płatki migdałowe oraz łyżeczką wiórków kokosowych. I tak się prezentuje kolejna propozycja, czyli lunchbox z owsianką o smaku mango marakuja z bananem, borówkami oraz prażonymi orzechami i wiórkami kokosowymi. Kolejną propozycją będą znowu rolatki z tortilli, tylko tym razem opcja dla osób, które nie jedzą mięsa. Zaczynam od pokrojenia składników, czyli najpierw kroję pomidorki koktajlowe. Do tego siekam szczypiorek. Jeśli chodzi o te pomidorki, to wiem, że wiele osób nie lubi mieć w tortilli pomidorków, więc jeśli wy również tak macie, no to po prostu dajcie więcej papryki. Do tego kroję również paprykę oraz mozzarellę w plastry. U mnie jest to mozzarella lekka. Placek tortilli smaruję pesto zielonym, tym samym, które było kilka przepisów wcześniej w makaronie. Tutaj również świetnie się nadaje. Układam warzywa, czyli najpierw układam kilka liści sałaty, troszeczkę rukoli, do tego pokrojona mozzarella oraz pokrojone składniki. Całość zawijam, a następnie kroję w rolatki. Gotowe rolatki układam w pudełku. Do tego dodaję wcześniej pokrojone pomidorki i tutaj mała uwaga, mogłam tych pomidorków nie przekrajać na pół, jeśli chodzi o pudełko, bo one puszczą troszeczkę wody, więc jeśli nie lubicie jak tortilla jest chociaż delikatnie wilgotna, to zostawcie te pomidorki w całości. Kolejny lunchbox gotowy, dosłownie robi się go w 3 minuty. Ostatnią propozycją będą moje ulubione skyrowe pancake'i z borówkami. Do miski wbijam jedno jajko, u mnie jest to rozmiar M. Do tego dodaję jeden cały skyr naturalny. Nie może zabraknąć słodzika, czyli tutaj dodaję jedną czubatą łyżkę erytrytolu. No i oczywiście mąka. Jeśli chodzi o mnie, to ja daję pół na pół mąkę pszenną oraz jaglaną akurat tym razem. Oczywiście możecie dać samą pszenną albo przykładowo orkiszową jasną. Wszystko bardzo dokładnie mieszam. Ta masa wychodzi dosyć gęsta, co możecie zresztą zobaczyć. Na patelni rozgrzewam łyżeczkę oleju rzepakowego. Jeśli chodzi o placuszki, to tutaj olej rzepakowy zdecydowanie wygrywa. I na rozgrzanym oleju formuję pancake'i. Następnie w te pancake'i wbijam kilka borówek. Patelnię przykrywam przykrywką i smażę kilka minut. Po jednej stronie, po drugiej stronie, później znowu po tej pierwszej, później znowu po drugiej, aż pancake'i będą ładnie zarumienione. No i przede wszystkim gotowe w środku. Pancake'i są już usmażone, także przekładam je do pudełka. Następnie sypię pudrem z erytrytolu, a także dodaję resztę borówek, czyli te borówki, które nie zmieściły się w placki.
I tak się prezentuje moja dzisiejsza ostatnia propozycja. Tak jak już mówiłam, są to jedne z moich ulubionych placuszków. Robi się je błyskawicznie, bo wystarczy wszystko razem wymieszać, a następnie usmażyć. To by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, czy znaleźliście tutaj jakiś przepis dla siebie. Będzie mi bardzo miło, tak jak już mówiłam, jeśli zostawicie po sobie komentarz oraz łapkę w górę i subskrypcję, aby mój kanał dalej się rozwijał. I widzimy się w kolejnym filmie.